Witajcie moi drodzy, a właściwie powinienem powiedzieć buongiorno a tutti. Jest taka legenda, że jak się wrzuci monetę do fontanny di Trevi, to oznacza, że się tu powróci. Jak byłem mały, to wrzuciłem, ale nie monetę, tylko całą garść monet, w nadziei, że będę tutaj wiele razy. No i jak się okazało, jest w tym trochę prawdy, bo minęło już wiele lat, a ja praktycznie przyjeżdżam tutaj co roku. To miasto nie przestaje mnie fascynować i zawsze znajduję tutaj nowe, ciekawe miejsca i coś innego do obejrzenia. Zapraszam Was na wycieczkę po Rzymie. Jesteśmy na Piazza del Popolo. Stąd zazwyczaj rozpoczynam swój spacer po Starym Mieście, włócząc się po uliczkach, placykach, zaglądając do fontanny di Trevi, no może nie dokładnie do fontanny samej, ale na placy, gdzie ona stoi, odwiedzając również Piazza Navona, Campo di Fiori, no i generalnie włócząc się po uliczkach i kończę zazwyczaj tam na Piazza Wenecja. No więc to co? Idziemy na spacer po Starym Mieście w Rzymie. Musiałem drapać się jeszcze na górę, żeby zobaczyć w całej okazałości plac, łącznie z obeliskiem egipskim z XIII wieku przed naszą erą. Zostawiliśmy na dole Piazza del Popolo, po drugiej stronie tutaj mamy ogrody Villa Borghese, a ja jeszcze chciałem Wam pokazać jedną ciekawostkę. A oto ona. Viale di Adamo Mickiewicz. Ulica Adama Mickiewicza. Z Piazza del Popolo nie poszliśmy główną Via del Corso, tą główną najbardziej starożytną drogą prowadzącą do Piazza Wenecja, tylko skręciliśmy Via del Babuino z prawej strony, tak zwanego trójnoga z Piazza del Popolo, czyli z tych trzech ulic. Nie, co ja gadam, z lewej strony, bo ta ulica doprowadzi nas do schodów hiszpańskich, do Piazza di Spagna. A im bliżej Piazza di Spagna i schodów hiszpańskich,
No to tutaj się robi, Marian, tak jakby bardziej luksusowo. Patrzę na te butiki, sklepy, galerie, no to robi się markowo, ale najdroższa ulica jest prostopadłą do schodów hiszpańskich, zaraz tam pójdziemy. Moja ulubiona marka, na którą nie mogę sobie pozwolić, oprócz perfum. A teraz trochę o kinie. Rzym to naturalna, wymarzona scenografia, właściwie gotowiec. Dlatego nie dziwię się, że powstało tutaj tyle filmów, tyle fantastycznych filmów, jak Słodkie życie czy Rzymskie wakacje, no ale też te filmy nowsze, takie jak właśnie Jedz, módl się, kochaj lub Zakochani w Rzymie, no i wiele innych. Również seriale, nawet jeden już nie pamiętam jak się, wiem jak się nazywał, Schody hiszpańskie właśnie się nazywał. To był serial włoski z Grażyną Szapołowską w roli głównej. Pierwsza scena była taka, pamiętam, że ona jedzie metrem i wychodzi ze stacji metra, tutaj takie wyjście jest takie długie, właśnie tam, w tamtej stronie i ta scena, długa scena, taka właśnie kręcona z ręki, tak jak właśnie teraz ja to robię. I ta scena kończyła się właśnie na schodach, na tym placu hiszpańskim, przy schodach hiszpańskich. I właśnie jesteśmy już na placu. Więc tym razem no będą nawiązania do filmów, ponieważ Rzym bardzo mi się kojarzy z kinematografią. Ja jako miłośnik kina starego i nowego, ale również seriali, odnajduję tutaj wiele miejsc, gdzie były kręcone różne sceny i to sprawia mi naprawdę ogromną frajdę. Doszliśmy właśnie pod schody hiszpańskie. To nie jest już okres, kiedy w ogóle nie ma turystów w mieście i można obejrzeć puste zabytki, bo turyści są, chociaż ich liczba to w ogóle jest nieporównywalnie mniejsza od tego, co widziałem na przykład w zeszłym roku. Schody nie wyglądają tak spektakularnie z góry jak z dołu, ale wciąż roztacza się stąd bardzo ładny widok. Widzieliście kiedyś puste schody hiszpańskie? Nie? No ja też nie. Widzę je teraz. Są naprawdę puste. Oczywiście już od kilku lat jest zakaz siadania na schodach i tutaj bezwzględnie się to egzekwuje. Jest policja, która co chwilę tylko słychać jak gwiżdże. Natomiast zobaczcie, puste schody. A dlaczego nie można siadać? Dlatego, że schody hiszpańskie przegrały z masową turystyką. My turyści, no śmiecimy. Może nie wszyscy, ale większość. Więc dumy, odpadki, pety i różne inne śmieci, no niestety, doczekały się tylko do momentu remontu schodów, a po remoncie już jest zakaz. No ale w związku z tym możemy nasycić się takim fajnym widokiem. Ja nie żałuję. Opuszczamy schody hiszpańskie i kierujemy się na Via dei Condotti. I to jest właśnie ta chyba najdroższa ulica, bo tutaj mamy najdroższe butiki. Za mną zebrał się tłumek i te samochody świadczą o tym, że jakaś gwiazda robi zakupy w jednym z butików. Tym razem padło na Ermenegildo Zegna albo Jimmy Choo. Właśnie nie wiem dokładnie w którym, ale w którymś z nich jest gwiazda i wszyscy czekają, żeby zobaczyć kto to. Jako że ja cenię prywatność gwiazd, to idę dalej. Mnie bardziej interesuje gwiazda w postaci fontanny di Trevi, bo to jest dopiero prawdziwa gwiazda w Rzymie. Wróćmy jeszcze do filmów. Byliśmy na schodach hiszpańskich, no tam się rozgrywała jedna ze scen, no już większego klasyka już nie można znaleźć. Rzymskich wakacji z fantastyczną rolą Audrey Hepburn i Gregory Pecka. Audrey Hepburn zresztą dostała za swoją rolę Oscara. Drugi film, który mi przychodzi na myśl, to
to jest oczywiście wielkie piękno, które ukazuje Rzym oczami bohatera w sposób, który nawet chyba miejscowi tego miasta tak nie znają. A tymczasem jest Diona, prawdziwa królowa. To jest prawdziwa gwiazda Rzymu. Fontanna di Trevi. Woda się z niej leje od 1762 roku, a woda, która się leje, dochodzi aż z odległości 20 km. Możecie sobie to wyobrazić. No to jest po prostu coś przepięknego. Posąg Neptuna w towarzystwie bóstw morskich, wkomponowany w architekturę rzymską. To jest majstersztyk, po prostu majstersztyk. Kto wrzuci monetę, oznacza, że powróci do wiecznego miasta. Teraz wrzucanie monet jest surowo zabronione, ponieważ odkryto, że związki chemiczne, które te monety zawierają w tym metalu, powodują niszczenie kamienia. A w ogóle najbardziej zabronione jest wchodzenie i kąpiel w fontannie. No ale ktoś, kto oglądał Słodkie życie i sławną scenę z Anitą Ekberg w towarzystwie, już wychodzę na słońce, w towarzystwie Marcello Mastroianniego, no to aż się chce wejść do tej wody, zwłaszcza w takim upale ochłodzić. No ale nie można. Fontanna di Trevi to jest absolutny must. Ale powiem jeszcze jedną rzecz. Co jest dzisiaj najlepsze w fontannie? To, że ją po prostu widać, że nie jest zasłonięta tutaj murem albo 3 murami turystów. Jest ich sporo, ale nie na tyle, żeby zasłaniać cały widok, więc można sobie spokojnie pooglądać z każdej strony. Kiedyś na tej ulicy odchodzącej prosto od Fontanny di Trevi, to jest Via della Murata, były takie stoiska. No nie patrzcie na to, co jest teraz, bo to są stoiska z gadżetami turystycznymi, mapkami, książkami, przewodnikami i tak dalej, ale kiedyś to był taki pchita, gdzie można było kupić między innymi różne bardzo fajne plakaty z filmów, które były kręcone w Rzymie, nie tylko zresztą. Nie wiem, gdzieś to się przeniosło i nie mogę tego znaleźć, więc jeżeli ktoś z Was, moich drogich widzów, widział, gdzie oni się przenieśli, to dajcie mi znać, proszę. To odwiedzę to miejsce następnym razem, bo za każdym razem jak tu byłem, to kupowałem sobie jakiś fajny plakat. Mam już całą galerię, ale to zniknęło. No i od tamtej pory, to już chyba jakieś 3 czy 4 lata, no niestety, nie ma. Muszę zdjąć maseczkę, bo w środku trzeba ją nosić. Panteon i plac, na którym się znajduję, to jest jedno z moich ulubionych miejsc w Rzymie. Dlatego, że po prostu powala mnie ogrom tego domaszyska. 44 metry średnicy, 44 metry do góry i 9-metrowy otwór zapewniający równomierne światło na całej powierzchni. Jeżeli pada deszcz, w posadzce jest specjalny system odprowadzający wodę. Czy to nie jest genialne, że ten budynek przetrwał prawie 2000 lat, właściwie w niezmienionej formie?
Lubię tutaj też sobie przysiąść na schodku tej fajnej fontanny i popatrzeć właśnie na historię. Na historię, bo chyba w tym miejscu ją widać najbardziej. Z fantastyczną fontanną 4 rzek, kościołem Świętej Agnieszki i całą atmosferą. Najładniej oczywiście to wygląda wieczorem, jak jest podświetlone, natomiast zawsze fajnie się tu chodzi. Tak obserwuję plac i czekam na ławeczkę, żeby się zwolniła, na ławeczkę, na której siedziała Julia Roberts z siostrami zakonnymi i jadła lody. W filmie jest Módl się i kochaj. No chyba nie doczekam się, bo panowie, którzy mi zajmują ławkę, zagadali się i mają bardzo dużo tematów do obgadania, a chodzi mi dokładnie o tę ławeczkę tutaj za mną, gdzie siedzą ci panowie i ktoś tu jeszcze zasłania. Może sobie pójdzie. Tam tę ławeczkę wycierała również swoją sukienką Julia Roberts. Może to były spodnie? Tak, i jadła lody w towarzystwie sióstr zakonnych. Lodów nie mam, ale to chyba mniej więcej tak wyglądało. Tylko jeszcze sióstr brakuje. A tu moi bracia nadal gadają, więc niestety usiadłem na ławeczce zastępczej. A może właściwie to była ta? Piazza Navona. Bardzo ładne miejsce. Z jednym ale tyczy się restauracji. Przestrzegam, to są restauracje turystyczne. Sam niestety się naciąłem. Byłem kiedyś tutaj z rodzicami, no i wiecie jak to jest. Był taki moment, kiedy trzeba było coś zjeść już natychmiast. Rodzice byli zmęczeni, no i nie było czasu na szukanie restauracji gdzieś dalej, na Zatybrzu czy w innym miejscu. No i usiedliśmy w jednej z tych restauracji, dostaliśmy okropne żarcie, bez smaku, za strasznie wysoką cenę. No, ja wiedziałem, że na co się pisze, no ale trudno, takie były okoliczności. Ale później, idąc do toalety, zobaczyłem, że te wszystkie dania, które dostaliśmy, były po prostu przygotowane w lodówce z mrożonki, a kosztowały straszną kasę, więc przestrzegam. Żadnych restauracji tutaj. 2 ulice czy 3 ulice dalej gdzieś z boku, o wiele fajniejsze ceny i naprawdę o wiele lepsze żarcie. Także tutaj to sobie można pooglądać, ale nie jemy. Campo del Fiori, czyli najsławniejszy rynek, market kwiatowo, warzywno, mięsno, różnoraki, ale chyba najbardziej kwiatowy, no od tego zresztą nazwa pochodzi. Dzisiaj nie ma nic, dzisiaj są tylko knajpy, to znaczy dzisiaj rano na pewno był market, ale o tej porze to już głównie restauracje i różne bary. Jest to jeden z fajniejszych, takich bardziej kameralnych placyków, a ja muszę znaleźć. Szukam tablicy z wierszem Czesława Miłosza, no bo właściwie to dla mnie Polaka, to mi się kojarzy Campo del Fiori głównie z wierszem o tym samym tytule, który napisał Czesław Miłosz w 1943 roku i porównał walkę Żydów w getcie, że byli na takiej samej straconej pozycji jak będący za mną na pomniku Giordano Bruno, który tutaj na tym placu został spalony na stosie za
teorie, które głosił. Ten wiersz został, chyba widzę, ten wiersz został okrzyknięty takim właściwie symbolem i znakiem rozpoznawalnym Czesława Miłosza, chociaż Czesław Miłosz ma tak ogromną twórczość, że tutaj trudno wybrać cokolwiek jako najlepsze. Tak, dokładnie, no to znalazłem. Proszę bardzo, tablica upamiętniająca wiersz Czesława Miłosza Campo dei Fiori. Teraz po południu, jest godzina około bodajże 18. Po południu, przed kolacją, która jest później, to jest najlepsza pora na tak zwane aperitivo. Wiecie, co to jest aperitivo? No, aperitif, no, drink. Ale tutaj podaje się go inaczej, ponieważ jak zamówi się aperitivo, na przykład Aperol Spritz, to zawsze dostaje się jakąś przekąskę. Czyli albo bruschetę, albo jakieś chipsy, albo oliwki, albo jeszcze coś innego, albo jakąś małą kanapkę, małą focaccię na przykład. I to nie ma co oponować, że ja tego nie zamawiałem, ale ja nie zamawiałam. Taki głupi kawał mi się przypomniał. Tylko po prostu jeść, to znaczy brać, jeść i pić. Zwłaszcza pić, bo to jest najlepsze. I to zawsze oczywiście więcej kosztuje niż sam drink, ale generalnie w cenie tego drinka typu 5-7 euro jest już to aperitivo wliczone. Ja tutaj gdzieś właśnie pobłądziłem w tych uliczkach, ale wyszedłem na tory tramwajowe. A jak się wychodzi na tory tramwajowe ze Starego Miasta, to wiadomo, że te tory zaprowadzą Cię aż do Piazza Venezia. Za mną Kapitol w fantastycznym popołudniowym świetle. Takie światło to naprawdę lubię i to jest najlepsza pora dla mnie na zwiedzanie miasta. Popołudnie, bo wtedy najładniej wychodzą zdjęcia, filmy i po prostu wszystko wydaje się piękniejsze. Kapitol, czyli głowa. I przez wiele wieków to była głowa Rzymu, ideologiczna głowa Rzymu. A o jej randze może świadczyć fakt, że Kapitol przetłumaczono na tyle języków świata. Dlaczego na przykład po angielsku jest capital jako stolica. Także tutaj dzisiaj są muzea kapitolińskie, a my trafiliśmy w ogóle na wesele. Tutaj chyba jest pałac ślubów, bo właśnie jest impreza weselna. A teraz lecę do Victorianum, żeby Wam jeszcze pokazać o zachodzie słońca Forum Romanum, Koloseum i tamtą stronę miasta. Niestety chyba Wam nie pokażę widoku z góry, bo już jest zamknięte. Wydaje mi się, że to ze względu na ten okres teraz zamykają, albo wcześniej, albo w ogóle nie jest otwarte. Sprawdzę jeszcze jutro rano. Fory Imperiali, a za mną Koloseum zasłonięte jakąś koszmarną budową. No, a ta budowa to jest metro, linia C, która ma zostać dociągnięta docelowo od stacji San Giovanni
tutaj do Koloseum, to będzie stacja przesiadkowa, no a później tam do Piazza Venezia i to chyba będzie na tyle. Ta budowa trwa wieki i prawdopodobnie nie zakończy się szybko. No ale w związku z tym, że co chwilę tutaj, no to jest Rzym, co chwilę tutaj podczas budowy znajdują się jakieś wykopaliska, czy jakieś jeszcze dziwne, stare ruiny. No i po prostu ta budowa się potwornie przedłuża. No ale z tego co wiem, zmierza już ku końcowi, być może za rok, góra 2, to metro będzie tutaj dojeżdżało. Co oczywiście będzie fajne ze względu, z punktu widzenia turystycznego, będzie można dojechać również nie tylko linią B niebieską, ale właśnie i A z przesiadką i tą nową linią C. Plac Świętego Piotra. Pusto. Po prostu pusto. Jest środek sezonu, sierpień. Oczywiście Rzym troszeczkę zawsze jest wyludniony w sierpniu, bo to jest okres ich urlopów. No ale... no zobaczcie, jest naprawdę pusto. O tej godzinie po południu trudno znaleźć tutaj cień. To mnie się udało zaraz pod fontanną. Plac jest ogromny, pięknie oświetlony, no ale bazylika pod słońce. Ta budowla jest przeogromna i no, budzi ogromny podziw, zwłaszcza jak się zna historię, jak bazylika Świętego Piotra powstawała i jak się zna historię Watykanu. Dla zwolenników tradycyjnej poczty, a nie tych, którzy wolą wrzucić zdjęcie na Insta z podpisem, mamy pocztę watykańską. Jeżeli kupicie tutaj kartkę i znaczek i wyślecie stąd właśnie z tego miejsca, to będzie wtedy wysyłka z Watykanu, a nie z Rzymu. Opuszczamy Plac Świętego Piotra. Ja dzisiaj nie zwiedzam bazyliki ani muzeów, bo już widziałem to wcześniej. Przyszedłem tylko tutaj po prostu zobaczyć, jak teraz wygląda. Opuszczamy plac, idziemy w stronę Zamku Anioła, ale w międzyczasie jeszcze Wam za chwilę coś pokażę. Niewątpliwym plusem całej aktualnej sytuacji jest to, że tutaj wiele ulic jest pozamykanych. W związku z tym można się przejść środkiem ulicy Via della Conciliazione, która wiedzie od Placu Świętego Piotra aż do tak zwanego Zamku Anioła. I tutaj nie ma ani jednego samochodu, więc to jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło, żeby można było tędy swobodnie chodzić i spacerować. Oglądaliście może na Netflixie serial Suburra? Włoski serial sensacyjny. Jeśli nie, to radzę szybko nadrobić zaległości, zwłaszcza zwolennikom takiej realnej sensacji z życia wziętej, opartej na faktach.
Jest to fantastycznie zrobiony serial, którego jednym z bohaterów, oprócz postaci występujących w filmie, jest samo miasto. I powiem szczerze, że też krytycy o tym mówili, że jest przepięknie sfilmowany Rzym. A dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że pierwszą sceną rozpoczynającą cały serial jest właśnie ta ulica, przejazd tą ulicą pustą, tak jak teraz, tylko w nocy. I od tego, czyli od Watykanu, właśnie wszystko się zaczyna. Chcecie zobaczyć więcej? Oglądajcie Suburrę. To właśnie w tym miejscu przechadzała się Julia Roberts w filmie Jedz, módl się, kochaj. I to była pierwsza scena w Rzymie. Właśnie tutaj z tym widokiem i mniej więcej o podobnej porze. Świętego Anioła z posągiem Świętego Anioła na samym szczycie. Dlatego stąd się wzięła nazwa. A dlaczego Święty Anioł? Wiecie skąd się wziął? Wziął się podobno stąd, że papież Grzegorz Wielki za czasów swojego pontyfikatu w latach 590-604 modlił się i błagał o koniec plagi, która nawiedziła Rzym, i podobno nawiedził go anioł, zobaczył anioła, który odłożył miecz, symbol gniewu bogów, i to zostało wzięte jako nadzieję na koniec pandemii. No i tak sobie pomyślałem, że może dzisiaj też ktoś wielki zobaczy, albo ukaże mu się anioł, który będzie zwiastował koniec dzisiejszej pandemii. A jak już będzie koniec tej pandemii, to wreszcie będzie można sobie spokojnie i swobodnie latać, czego na przyszłość sobie i Wam życzę. Zrobi się tu, więc pójdę sobie tutaj i powiem Wam w takim razie, trzymajcie się i do następnego razu.